Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. W poprzednim filmie omówiliśmy sobie historię Mezopotamii. Był to pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale o starożytnych cywilizacjach. Na sam początek filmu chciałbym Wam bardzo podziękować za kilka rzeczy, ponieważ to, co Wy robicie ostatnio ze statystykami tego kanału, to dla mnie wielki szok. Pod poprzednim filmem w tym momencie jest 450 wyświetleń oraz 52 łapki w górę, za co Wam niezmiernie dziękuję. Drugą rzeczą, za którą Wam przede wszystkim dziękuję, jest dobicie tego kanału do 500 subskrypcji. Jest to połowa drogi do 1000 i wierzę, że jeśli kanał ten będzie się dzięki Wam rozwijał tak szybko jak teraz, przez cały czas, to już na początku następnego roku dobijemy na tym kanale 1000 subskrypcji. W ramach podziękowań mam dla Was pewną propozycję. Jeśli pod tym filmem wbijecie tak jak pod poprzednim 50 łapek w górę, wówczas film pojawi się już za równy tydzień. Z czasem, jeśli nowych subskrypcji i łapek w górę będzie coraz więcej, możliwe, że filmy będą się pojawiać nawet co kilka dni, jednak to już tylko zależy od Was, ile będzie komentarzy, łapek w górę i subskrypcji. Teraz przejdę do tematu dzisiejszego filmu. Będzie on o historii starożytnego Egiptu. Jego historia będzie jednak przeze mnie opowiedziana w 2 filmach, ponieważ cała historia starożytnego Egiptu zawarta w jednym materiale, nawet w wielkim skrócie, byłaby przeze mnie opisywana przez minimum 15 minut, a nie chcę, aby film był aż tak długi. Tak więc bez dalszego gadania, zapraszam do oglądania. Historię Egiptu zaczniemy omawiać, gdy pojawiły się pierwsze znaki o utworzeniu pierwszych cywilizacji nad Nilem, a więc około 5,5 tysiąca lat przed naszą erą. Na samym początku powiedzmy sobie o podstawowych informacjach dotyczących starożytnego Egiptu. W kraju w tym starożytności, według kapłana Manetona, żyjącego na przełomie IV i III wieku przed naszą erą, panowało 30 dynastii. Historia starożytnego Egiptu dzieli się na 12 następujących po sobie w porządku chronologicznym okresów. W dzisiejszym odcinku omówimy w skrócie te okresy. Przejdźmy więc do najstarszego okresu w dziejach cywilizacji starożytnego Egiptu, który się rozpoczął około 5,5 tysiąca lat przed naszą erą. Okres ten nazywamy okresem predynastycznym. Jest on wyróżniający się pod kilkoma względami od wszystkich pozostałych okresów, ponieważ bardzo dużą i podstawową część wiedzy o starożytnym Egipcie opieramy na podstawie zachowanych w różnych formach notatek wspomnianego kapłana Manetona oraz innych kapłanów i mędrców ze starożytnego Egiptu. To dzięki ich wiedzy mamy aktualną wiedzę na temat 11 okresów starożytnego Egiptu, poza właśnie okresem predynastycznym, gdyż w żadnych notatkach kapłana Manetona nie dowiemy się nic o tym okresie. W związku z tym jest niewiele do powiedzenia na temat tego okresu, mimo że trwał on niezwykle długo, bo od około 5,5 tysięcznego roku przed naszą erą do około 3000 roku przed naszą erą, a więc 2,5 tysiąca lat. Teraz powiedzmy sobie, co możemy o tym okresie lub co możemy przypuszczać, co dotyczy tego okresu. W tym okresie wykreowały się rolnicze kultury mieszkające nad Nilem, gdzie gleba była żyzna przez wylewy rzeki i był tam dostęp do świeżej i czystej wody. Pierwszymi i najbardziej odznaczającymi się kulturami Nilu była kultura fajumska, zamieszkująca brzegi ogromnej oazy Fajum na wschód od Nilu, kultura Merimde oraz kultura badaryjska, zamieszkująca deltę Nilu w miejscu, gdzie rzeka ta uchodziła do Morza Śródziemnego. To na podstawach tych kultur późniejsi pierwsi władcy cywilizacji zamieszkującej brzeg Nilu utworzyli jednolite państwo egipskie. Teraz przejdźmy do kluczowej kultury tamtego okresu, zwaną kulturą Nagada, która dzieliła się zależnie od istnienia kolejno chronologicznie Nagada I, Nagada II i Nagada III. Tuż po tym okresie powoli historia Egiptu przechodzi w okres protodynastyczny. Naukowcy często przedstawiają okresy predynastyczny i protodynastyczny razem. Więc dlaczego dzielą się one na te 2 okresy zamiast być jednym? Odpowiedź jest prosta. Dzielą się one ze względu na to, że w okresie predynastycznym ludzie w Egipcie nie znali pisma, a w okresie protodynastycznym już je poznali. Za czasów kultury Nagada, a więc w okresie protodynastycznym, zaczęła się ekspansja owej kultury na cały Egipt.
Ostatecznie na podstawie niewielkiej bazy danych z tamtego okresu naukowcy podejrzewają, że za zjednoczeniem Egiptu ostatecznie stał władca z kultury Nagada zwany Narmerem. Teraz przejdźmy do omówienia w skrócie dwóch kolejnych chronologicznie okresów starożytnego Egiptu, a więc okresu wczesnodynastycznego, zwanego także okresem tynickim, oraz okresu tak zwanego Starego Państwa. Okres wczesnodynastyczny jest okresem, w którym zaczyna się pierwsza dynastia oraz możemy się dowiedzieć o pierwszych władcach Egiptu. Według zapisów Manetona, pierwszym królem Egiptu był tak zwany Menes. Zapoczątkował on istnienie pierwszej dynastii. Przez czas jej panowania główną częścią kraju był tak zwany Dolny Egipt, gdzie siedzibę miała pierwsza dynastia, a dokładniej na pograniczu Dolnego i Górnego Egiptu w mieście Memfis. W mieście Sakkara powstała wówczas zaś królewska nekropolia. Ostatecznie czas władzy pierwszej dynastii w niewiadomy sposób zamyka ostatni pochodzący z niej władca o imieniu Den. Podczas panowania drugiej dynastii główną częścią państwa egipskiego staje się tak zwany Dolny Egipt. Stolicą Egiptu staje się leżące tam miasto Tynis. Tam też powstaje druga królewska nekropolia. Rozdział drugiej dynastii niemal zamyka król o imieniu Aha. Po jego panowaniu Egipt znów dzieli się na dolny i górny. W tym pierwszym władzę przejmuje Horus, a w drugim tajemniczy niejaki Set, o którym wiemy bardzo niewiele. Ostatecznie pozycja drugiej dynastii się wzmacnia, gdy dwie części Egiptu ponownie jednoczy ich król, który przybiera połączone imię Seta i Horusa z języka egipskiego i zwie się Hasechemui. Okres tynicki odznacza się zdobyciem dużych wpływów Egiptu w Palestynie, Syrii oraz Libii. Teraz omówmy sobie okres tak zwanego Starego Państwa. Okres ten jest czasem, w którym Egipt stał się potęgą. Podczas tego okresu Egipcjanie robili wyprawy wojenne na Libię i Nubię. Generałowie i władcy Egiptu, którzy przewodzili takimi wyprawami, mieli wielkie wpływy w Egipcie i na swoją część kazali wznosić wielkie piramidy w Gizie. Pierwszym zleceniodawcą budowy piramidy był Wezer Imhotep, na którego cześć wzniesiono piramidę. Drugim władcą, na którego cześć powstała piramida, był Snofru, założyciel czwartej dynastii, na którego cześć wybudowano 3 piramidy. Po jakimś czasie zostały one w cieniu dwóch następnych kolosalnych piramid, wzniesionych na cześć dwóch kolejnych władców, którymi byli Cheops i Hefren. Dzięki budowie tych piramid powstał ogromny kompleks piramid w Gizie, dziś znany jako jeden z 7 cudów świata. Dla starożytnych Egipcjan piramidy miały jednak znaczenie religijne, a dokładnie miały przenosić do krainy bogów egipskich wszystkich władców i dawać Egipcjanom życie wieczne, pod warunkiem, że ci składali w piramidach i wokół nich regularnie ofiary. Warto omówić także szczegóły następujących po sobie w Egipcie dynastii w okresie Starego Państwa. Czwarta dynastia przyczyniła się znacząco do rozwoju religii i egipskiej kultury. Znaczącą rolę zaczęli odgrywać Bóg Słońca Re oraz król o imieniu Dżedefre. Po panowaniu czwartej dynastii zaczęła panować piąta dynastia. Za jej panowania dalej prężnie rozwijano kulturę egipską oraz religię Egipcjan. Władza postanowiła także zmodernizować administrację. W związku z tym do każdej prowincji zostali przypisani wyznaczeni tzw. nomarchowie. Z czasem zaczęli oni odgrywać rolę książąt w swoich prowincjach i kazali podległym im ludziom pracować dla nich. Ostatecznie przerodziło się to w bunt Egipcjan w całym Egipcie, przez co piąta dynastia upadła, a w Egipcie była anarchia. Nadejście tej anarchii to jednocześnie koniec pięknego dla Egiptu, a zwłaszcza jego kultury i religii, okresu Starego Państwa. Teraz przejdźmy do kolejnego okresu o nazwie pierwszy okres przejściowy. Okres ten obejmuje czas anarchii panującej po okresie Starego Państwa, aż do rozpoczęcia okresu Średniego Państwa. Według aktualnej wiedzy w tamtym okresie panowało aż 5 dynastii, jednak żadna nigdy nie zdobyła pełnej władzy w Egipcie. W tamtym okresie zdecydowanie rozwinęła się literatura egipska, zwłaszcza tzw. literatura pesymistyczna oraz piśmiennictwo. W pierwszym okresie przejściowym popularność zyskuje egipski bóg umarłych, tzw. Ozyrys. Warto powrócić do wątku dynastii z tamtego okresu. 7. i 8. dynastia rządziły w Memfis, jednak miały chwilowo władzę tylko w tym mieście. Równolegle 11. dynastia tak samo panowała w Tebach na południu kraju.
ostatecznie zwyciężyła 11 dynastia Step na południu Egiptu, której król Mentuhotep II podbił miasto Memfis i tym samym doprowadził 11 dynastię do tego, że zaczęła być dynastią z największymi wpływami i władzą w Egipcie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Serdecznie zapraszam na następny odcinek. Aby go nie przegapić, możesz zasubskrybować mój kanał oraz kliknąć dzwonek. Tymczasem żegnam się z Wami, niech zdrowie Wam dopisuje i do następnego materiału. Cześć!